Zdaniem polskich polityków LGBT jest jak marksizm, nazizm i totalitaryzm. Krakowska szkoła odwołuje Halloween. Uczniowie dziękują pani kurator Nowak. Mniej niż pół metra kwadratowego mieszkania za pensję. Tylko Białorusini mają gorzej od nas. Boomerom wytłumaczymy, o co chodzi z nowym Facebookiem. O tym m.in. powiemy w dzisiejszym programie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Suby na YouTubie, obserwowanie na Facebooku, lajkowanie, komentowanie. Za to wszystko wam dziękuję. Maciej Orłoś, niedziela 31 października. Zaczynamy. Aha, mam jeszcze profil na Instagramie. Dzisiejsze wydanie WTS-u zaczynamy od kolejnej po wywołaniu wojny z Unią Europejską heroicznej walki obozu władzy. Walka ta, co prawda, toczy się już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz. Dzięki wiceministrowi edukacji Tomaszowi Rzymkowskiemu dowiedzieliśmy się, jak wysoka jest stawka tej gry. Otóż pan wiceminister oświecił nas wszystkich, że LGBT to nie tylko ideologia, to ideologia tak groźna jak marksizm i faszyzm. Cytuję. Marksizm w czystej postaci to była walka klas, nazizm to była walka ras, a tutaj mamy walkę na tle seksualnym. Jako naród wprawiony w boju z obiema tymi ideologiami, marksizmem i nazizmem, mamy spore predyspozycje wygrać także z tą nową. Jak to pan Rzymkowski określił, walka ta toczy się na tle seksualnym. Walka na tle seksualnym. Zaraz, walka na tle seksualnym? Co to znaczy? Jeśli macie jakieś pomysły dotyczące tego błyskotliwego sformułowania, piszcie w komentarzach. Ktoś powie gays, lesbians, transsexuals, bisexuals, a Polak powie pierdolone degeneraty, a nie tam lesbien. Albo ktoś powie, że Democrats, liberals, socialists, centrists, left-wings, a Polak to komuchy, wszyscy, a nie jakiś tam Democrats. Vegans, vegetarians, pescatarians, fruitarians, ovo-lacto-vegetarians, jebane lewactwo tam, a nie vegans, jakieś tam pitoki, nie. A może pan minister dał przedsmak tego, co szykuje nam już nie tak zjednoczona prawica. Wczoraj w Sejmie odbyło się bowiem pierwsze czytanie projektu ustawy Stop LGBT, firmowanej przez Kaję, brzydzę się panem, Godek i Fundację Życia i Rodziny. Projekt zakłada m.in. zakaz organizowania parad równości i propagowania związków i małżeństw innych niż heteroseksualne. Jak stwierdził prezentujący projekt Krzysztof Kasprzak, w przypadku LGBT mamy do czynienia z kolejną odsłoną totalitaryzmu. O nie! Jesteśmy zgubieni. Ha! Więc do marksizmu i nazizmu dochodzi nam jeszcze totalitaryzm. Panowie, co wam się w głowy stało? A może tu mamy jeszcze inny wątek? Że też wcześniej mi to do głowy nie przyszło. Może po prostu środowisko Kai Godek ma tego samego dealera, co pan minister Rzymkowski. A zresztą, co mnie to obchodzi? Znowu, podobnie jak w jednym z niedawnych WTS-ów, przypomina mi się cytat z pewnego filmu. Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić wasze postępowanie. Jak mówiłem w czwartkowym odcinku, rząd musi dysponować silną armią, bo wojuje na kolejnych frontach. Tym razem na linię ognia, jak zresztą zawsze o tej porze roku, weszło Halloween. W krakowskiej podstawówce nr 34 rodzice za nieopatrzną zgodą dyrekcji i ku uciesze samych uczniów planowali zorganizować zabawę halloweenową. Dzieci miały już gotowe stroje, ale nawet to nie zatrzymało małopolskiej kurator oświaty, ulubienicy ministra Czarnka Barbary Nowak przed interwencją. Wydarzenie nie spodobało się jednemu z rodziców i to właśnie on postanowił donieść do kuratorium o niecnych halloweenowych planach. Ucieszona pani kurator natychmiast przystąpiła do akcji i zakazała organizacji zabawy. Tak, pan Jezus powiedział. Śmiało można powiedzieć, że do niebezpiecznego incydentu nie dojdzie dzięki połączonym siłom pani kurator, inkwizytor Nowak i jednego z rodziców. Brawo! Bijemy brawo! Bijcie razem ze mną, odłóżcie smartfony na chwilę. Trzeba, warto, koniecznie bić brawo. Brawo dla państwa za czujność i skuteczność. A teraz zwracam się prosto do tego rodzica, który popsuł dzieciom Halloween. Człowieku, jeśli nie chcesz, żeby twoje dziecko szło na halloweenową zabawę, to mu napisz usprawiedliwienie, a nie psuj zabawę innym. Zarówno szkoła, jak i małopolskie kuratorium oświaty nie odniosły się
do sprawy, ale my ich jeszcze dopadniemy. Spokojna głowa. Jeśli twoje dziecko pierwszy raz ci gdzieś na nosie metal, gdzieś na oku, na tyłku, takie dzierżowe, to już wiedz, że się diabeł nim interesuje. Jeśli u twojego syna na głowie jawi się szel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Sprawa może śmieszyć, może żenować, ale dotyka większego problemu, przynajmniej teoretycznie, zdaniem Konstytucji, którą, jak wiemy, rząd ma, co prawda, ale jednak państwo polskie jest państwem świeckim. Szkoły państwowe są szkołami świeckimi. Więc z jakiej racji kurator zakazuje świeckich zabaw? Nie tylko kuratorzy zabrali się za to amerykańskie święto. Jak co roku w polskich kościołach trwa ogólnopolska kampania "Nie mamy ważniejszego przesłania, więc skupmy się na zepsuciu zabawy w przebieranki". Przed Halloween ostrzega na przykład parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Połczynie-Zdroju, wzywając rodziców do powstrzymania swoich pociech od tej zabawy, gdyż dzieci biorą w ten sposób udział w praktykach magicznych poświęconych szatanowi. Parafia w Zwoleniu przypomina za to, że te amerykańskie wymysły to kultura śmierci. To ja proponuję, żeby zrobić naszym pociechom alternatywne świętowanie z takimi atrakcjami jak: kto najdłużej przeleży krzyżem przed ołtarzem, rzut krucyfiksem w lewaka, czy wspólne wdychanie kadzidła. A te dynie wydrążyła Mela. Ładna, prawda? Powracamy z walki o duszę do bardziej konwencjonalnego starcia. Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią trwa i ani dziennikarze, ani żadne organizacje humanitarne nie mają dostępu do terenów przygranicznych. Niezależnie od tego, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego było słuszne, czy nie, praca mediów na miejscu umożliwiałaby kontrolę społeczną nad działaniami władz, a tego właśnie nasz naczelnik oczywiście chce uniknąć. To mi zresztą przypomina sytuację z wyciekającymi mailami ze skrzynki ministra Dworczyka. Sprawka rosyjskich służb, więc nie ma co w ogóle komentować. Przy granicy hybrydowe działania białorusko-rosyjskich służb, nie wpuszczamy mediów. No tak, najlepiej to podciągnąć pod służby i możemy sobie nie komentować, nie odnosić się. A kto nam zabroni? I co nam pan zrobi, że pana płaszcza nie mamy? Że to jest słabe. No to jest mało powiedziane. No więc przy granicy nie ma mediów, więc hulaj dusza, piekła nie ma, a raczej hulaj dusza, mediów nie ma. Zdaje sobie z tego sprawę chyba także suweren, ponieważ zapytany w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wypowiedział się dość jasno. 51,6% pytanych chce, aby przedstawiciele mediów mieli dostęp niezbędny do przekazywania rzetelnych informacji ze strefy stanu wyjątkowego. Co więcej, nieco ponad 60% respondentów uważa, że na teren objęty stanem wyjątkowym rząd powinien wpuścić organizacje humanitarne. Politycy PiS, pierwotnie tak często powołujący się na wolę większości Polaków, przy każdej okazji, może i tym razem powinni wysłuchać głosu wyborców i wydać mediom akredytację. Nic bardziej mylnego. PiS za wszelką cenę będzie bronił mediom dostępu do strefy zamkniętej, bo może wtedy co? Robić co chce. Dobrym przykładem jest historia Pawła Wybrańca, jednego z założycieli Obywateli RP. W okolicach Hajnówki spotkał błąkającą się po okolicy wygłodniałą Irakijkę z dzieckiem, której dał pożywienie, ale niewiele więcej mógł zrobić. Kolejnym razem pan Paweł wraz z żoną przekroczyli jednak granicę. Tą granicą była granica prawa. Para aktywistów postanowiła bowiem przewieźć dwójkę Irakijczyków w swoim samochodzie. O ile rozumiem bezsilność w walce z niehumanitarnym traktowaniem migrantów na granicach, to tu posunięto się o krok za daleko. Nie może być bowiem przyzwolenia na łamanie prawa i przemyt nielegalnie przekraczających granice migrantów. I teraz parze grozi 8 lat więzienia za to, że postanowili podwieźć uchodźców i im pomóc. Inną sprawą jest bezprawne działanie służb. Pan Paweł wspomina, że ta dwójka migrantów została wywieziona z powrotem do lasu, pushback, gdzie wcześniej byli już 40 dni. Tej informacji nie jesteśmy jednak w stanie potwierdzić, gdyż władza zabrania dostępu do strefy stanu wyjątkowego i koło się zamyka, podobnie jak zamyka się nam droga do państwa prawa. Skoro wszyscy, jak leci, je notorycznie łamią, z władzą włącznie, a raczej na czele.
siły i determinacji państwa nie widać za to w kwestii gospodarki. Inflacja rośnie szybciej niż nos Morawieckiego podczas konferencji prasowych, a zdaniem ekspertów nowy rok rozpocząć możemy nawet 7% inflacją, albo nawet 8%. W tym roku ceny żywności wzrosły o 4,9%, a miesiąc do miesiąca o 0,5%. Za to paliwo zdrożało aż o prawie 34%, czyli może nawet tyle, co wzrost majątku pana Obajtka. Jest więc szansa, że niedługo dogonimy kraje zachodnie, tylko obawiam się, że nie w tych rankingach, w których byśmy chcieli. A propos rankingów, to według obliczeń Business Insider w zakresie siły nabywczej przeciętnej pensji przeciętnego Polaka stać na 0,39 m2 mieszkania. Plasuje to nas na przedostatnim miejscu w Europie. Przedostatnim miejscu w Europie. Jesteśmy bogatsi tylko od Białorusinów. Jakby to telewizja tak zwana publiczna przedstawiła? No na przykład tak. W kolejnym rankingu jesteśmy na drugim miejscu w Europie, zaraz za Białorusią. Od razu lepiej brzmi, prawda? Może i nie mamy największej siły nabywczej, ale mamy siłę naszej armii, którą dzięki Jarosławowi I Śpiącemu powiększamy. Naszymi okrętami podwodnymi jednokrotnego zanurzenia, mobilnymi ołtarzami i muzealnymi czołgami zdobędziemy Brukselę i skończy się zabawa. Ciekawe, kto wtedy będzie miał wysoką inflację. Ciekawe. Precz z lewactwem i tyle. Facebook, czyli ulubiony gigant wszystkich boomerów, ogłosił ustami Marka Zuckerberga, że zmienia swoją nazwę. Podczas konferencji Facebook Connect ogłoszono, że firma zmienia nazwę na Meta. Zmiana nie wpłynie jednak na nazwy samych produktów, jakie posiada firma, także portale Facebook czy Instagram dalej będą funkcjonować pod swoimi dotychczasowymi nazwami. Ja Was będę zachęcał do obserwowania mojego profilu na Facebooku. Także spokojnie, boomerzy, jako Wasz przedstawiciel mogę potwierdzić, że nie ma co się stresować, że zobaczycie nagle obcą nazwę w spisie aplikacji swoich telefonów. Podczas wystąpienia pokazano, jak ma wyglądać internet w wirtualnej rzeczywistości. Szef Facebooka odbył spotkanie ze znajomymi reprezentowanymi przez trójwymiarowe awatary we wspólnym wirtualnym pokoju stylizowanym na statek kosmiczny. Może więc nowy projekt Zuckerberga przypadnie do gustu nowej szefowej polskiej agencji kosmicznej i przynajmniej wirtualnie będziemy mogli stać się gigantem przemysłu kosmicznego. A jak to się nie uda, to damy zestaw od Meta prezydentowi Dudzie, żeby łatwiej mu było żyć dalej w swojej alternatywnej rzeczywistości. Udany żart? Podobało Wam się? Bo mnie bardzo. Super. Super z tym prezydentem, naprawdę. Super. A propos boomerów i wielbicieli dad rocka, przed nami muzyka, część muzyczna WTS-u, ale zacznijmy od sprostowania, że w poprzednim WTS-ie śpiewał, a raczej melorecytował Piotr Frączewski, a nie, jak to ujął Antek, Grzegorz Markowski. Natomiast utwór Nie wierz nigdy kobiecie jest autorstwa Jana Borysewicza i znowu Grzegorz Markowski, Antosiu, nie ma z tym nic wspólnego. Ja, boomer, Ci to muszę tłumaczyć, tak? To tyle tytułem sprostowania, a teraz już kolejny akcent halloweenowy w naszym programie. Antek, prosimy bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym utwór przerażający, ale nie przerażający, że beznadziejny czy coś, tylko po prostu mamy święto jakie mamy, to musiałem coś takiego powiedzieć. Przed Państwem Krzysztof Zalewski w utworze Ptaki. Zapytałem, jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej, widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. I to by było na tyle tym razem. Kolejny WTS już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.